Czołem z połem, kluski z, tak jest, z rosołem i dzisiaj z mistrzem jodą. A taki prezencik dostałem tutaj od obdarowującej mi osoby i mnie osoby, i która własnoręcznie go zrobiła. Fajny, prawda? Dobra, wracamy. Słuchajcie, o czym chciałem wam dzisiaj powiedzieć? Otóż mam taki fajny zegareczek tutaj, damski oczywiście, bardzo ładnie wykonany, no nie jakoś specjalnie tani, który przestał niestety chodzić, ale miał prawo, bo to już ponad 2, chyba czy nawet nie wiem, czy nie 3 lata. Dobrze. Co z tym zrobić? Jak uzyskać efekt, który widzicie w tej chwili, tak? Tu jest malutka bateryjka, akurat to jest Maxelka. To jest, powiem wam, symbol SR616, żeby wam nie skłamać, SW, o ile się nie mylę. Tak. I teraz jak uzyskać taki efekt, żeby ten zegareczek rozebrać? Otóż pokażę wam coś, co kupiłem niedawno. Popatrzcie, jaka ciekawa rzecz. Ale to nie są tylko te elementy, które tu widzicie. To jest oczywiście zdemontowane z zegarka, a tutaj mamy dekiel, o którym wam teraz powiem. I teraz zobaczcie. Co to jest? Słuchajcie, to jest zestaw za całe ile? 40 zł. Ja nie mogę uwierzyć, jak to zobaczyłem. Nie jest to jakość Maybacha, ale wyobraźcie sobie, że to naprawdę się sprawdza. Nie rozebrałbym może Pateka Philippa, wiecie, czy Omegi jakieś tym zegarkiem. Nie wygłupiajmy się, tak? Przy zegarkach mechanicznych myślę, że tutaj tym bardziej warto zegarmistrzów wspierać, ginący pewnie gatunek, ale jak człowiek ma jakiś niedrogi zegareczek, czy chce się pobawić tak jak ja, myślę, że śmiało można tego typu rozwiązania użyć. Tu jest jakieś małe imadełko jeszcze dodatkowo, taki iMac chyba tak zwany. Jest możliwość podważenia pewnie dekla, wyciągnięcia tych teleskopów, jeżeli jest taka potrzeba, a właściwie może nie teleskopów, a pewnie innego rodzaju mocowania paska. Ale dobra, skupmy się tylko na razie na kluczu, bo w tym momencie on nas interesuje. Otóż jak widzicie, tutaj jest dekielek, który ma takie charakterystyczne wycięcia. I teraz do czego to wszystko ma służyć? Ano do tego, żeby w kluczu zamocować te końcówki, które tu widzicie. One są wszystkie tutaj w takim pudełeczku ciekawym zgromadzone, są zapakowane. Pokażę wam jedną z nich, na przykład tą, pierwsza z brzegu. I ona ma taki sobie właśnie przekrój kwadratu. Tak? I teraz o co chodzi? Otóż chodzi o to, żebyśmy tak te końcówki dobrali, żeby one pasowały do tych wycięć. I finalnie, jak to powinno się zrobić? Moim skromnym zdaniem należy po pierwsze tym pokrętłem górnym ustawić rozstaw punktów mocowania dwóch, które znajdują się naprzeciwko siebie. I jednocześnie, to zwracam uwagę, ich kąt ustawić, żeby one były, wiecie, pod kątem w taki sposób, by ładnie pasowały w te rowki. Natomiast na koniec ustawiamy sobie te. One się troszkę ruszają, wiecie, jak się dokręci do końca, no to nie będą idealnie pasowały. Tak jak powiedziałem, Maybach to nie jest, no ale czego się spodziewać za 40 zł. I teraz zobaczcie, ta radełkowana rączka, ona ma też spory luz, ale nią się kręci i przesuwa w ten sposób trzeci punkt mocowania. Czyli cała zabawa polega na tym, że dopasowujemy sobie do dwóch wycięć dekla te dwa punkty mocowania, trzeci delikatnie dokładamy, dociągamy troszeczkę i delikatnie, nie za mocno dociskając, odkręcałem po prostu dekiel. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedną ważną rzecz. Oczywiście w zegarku, poza tym, co pokazałem wcześniej, że jest tutaj ta bateryjka pod spodem, to na początku jest jeszcze taki plastikowy, taki sobie po staropolsku mówiąc cover, jakiś taki elemencik jest tutaj dodatkowy, taki stabilizujący pewnie mechanizm. Delikatnie należy go podważyć. Myślę, że lepiej nie grzebać gdzieś tam blisko mechanizmu. Jest to w końcu zasilanie bateryjką elektryczną, więc lepiej wkrętakiem gdzieś na brzegu podważyć, wyciągnąć i wtedy dostajemy się do bateryjki. Tu jest takie malutkie jakby zapięcie, które stabilizuje baterię i to jest wszystko. No myślę, że ta osłona też tutaj tą bateryjkę tak stabilizuje poprzez ten taki powiedziałbym języczek. Oczywiście nie należy kręcić, wiecie, szybko, ja tylko na sekundkę położyłem tutaj na stole. Fajnie jest mieć jakąś szmatkę, nie chciałem tutaj szpecić, wiecie, obrazu, a natomiast warto oczywiście o szkiełko dbać. No i cóż, właściwie to jest chyba tyle, co wam chciałem pokazać, czyli nie święci garki lepią, da się to zrobić, natomiast trzeba to robić ostrożnie, spokojnie. Ja uważam, że mimo, że są luzy, że to jest dosyć niedoskonałe narzędzie, i tak sprawdza się. I dajemy radę, słuchajcie. I kolejna rzecz, samodzielnie zrobiona, ja taką bateryjkę kupię za 6 zł, jak dzisiaj sprawdziłem, na Allegro też w ogóle pewnie za 3 można kupić kilka sztuk, żeby też za wysyłkę nie płacić, wiecie, 2 razy więcej niż za baterię. No i tyle, i zrobione. Jeżeli wam się podobało, kciuk w górę, zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem.
do wymian opinii z Wami też chętnie. I cóż, wszystkiego dobrego Wam życzę, wielu udanych napraw własnych, nie tylko przy wymianie bateryjek. Trzymajcie się.